Albowiem wszystko, to czegośmy im nie uczynili, tegośmy i nie uczynili mu, swojemu Bogu. Wszystko, to czegośmy im nie uczynili, tegośmy i nie uczynili mu, swojemu Bogu. W poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, że u początku wszystkiego znajduje się tajemnica mądrości i miłości. Teraz w pełni czasu ujawnia się ona poprzez świat widzialny i poprzez różne znaki. To jest praktycznie klucz do odczytania tryptyku rzymskiego. Powtórzmy, zgodnie z planem Stwórcy, teraz, gdy nastała pełnia czasu, niewidzialna, ukryta od wieków tajemnica Bożej mądrości i miłości ujawnia się poprzez świat widzialny i różne znaki. Człowiek jest w zabieganiu wobec swych spraw jak owad, który chce do światła, chce na wolność, ale zupełnie nie jest w stanie odczytać żadnych znaków, które by pomogły mu znaleźć drogę. W nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, mówi Paweł na ateńskim Areopagu. Kim jest On? Jest jak gdyby niewysłowiona przestrzeń, która wszystko ogarnia. On jest Stwórcą. Ogarnia wszystko, powołując do istnienia z nicości nie tylko na początku, ale wciąż. Wszystko trwa, stając się nieustannie. Na początku było Słowo i wszystko przez nie się stało. Tajemnica początku rodzi się wraz ze Słowem, wyłania się ze Słowa. Słowo, odwieczne widzenie i odwieczne wypowiedzenie. Ten, który stwarzał, widział, że było dobre. Widział widzeniem różnym od naszego. On pierwszy widzący. Widział, odnajdywał we wszystkim jakiś ślad swej istoty, swej pełni. Widział, omnia nuda et aperta sunt ante oculos eius. Nagie i przejrzyste, prawdziwe, dobre i piękne. Widział widzeniem jakże innym niż nasze. Odwieczne widzenie i odwieczne wypowiedzenie. Na początku było Słowo i wszystko przez nie się stało. Wszystko, w czym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Słowo, przedziwne Słowo. Słowo przedwieczne, jak gdyby bruk niewidzialny wszystkiego, co zaistniało, istnieje i istnieć będzie. Jakby Słowo było progiem. Zaczęliśmy drugą część tryptyku, medytację nad Księgą Rodzaju. Poszukiwania tajemnicy początku postawiły papieża w bezradności wobec milczenia wszechświata. Dlatego teraz papież zwraca się ku Słowu Bożemu, ku Biblii. Pierwszy istotny wniosek, jaki papież wysnuwa, jest taki. Tajemnica początku rodzi się wraz ze Słowem, wyłania się ze Słowa. Papież zwraca uwagę też na to, że na początku było Boże mówienie i Boże spojrzenie. I że wszystko, co w wyniku tego się stało i co w dalszym ciągu się staje, jest dobre. Albowiem wszystko, to czegośmy im nie uczynili, tegośmy im